Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj trzecia część Project Zero z podtytułem Tormented. Niestety czwarta część prawdopodobnie się nie pojawi z tego względu, że nie mam Wii U, Wii czy Wii, nie wiem, Wii U, nie wiem na którą czy konsolę to wyszło w końcu. W każdym razie to jest ostatnia część, na której się tutaj zatrzymamy. Project Zero 3 z podtytułem Tormented, bądź też przez niektórych gra znana jako Fatal Frame. Tak naprawdę jest to jakby rozwinięcie dwóch pierwszych części i jeżeli grałeś w pierwsze dwie części, to wiesz czego spodziewać się w trójce. Co ciekawe, mamy tutaj nowego bohatera, jest to Rei, która jest nawiedzana przez obrazy z śmiercią jej chłopaka, który zginął w wypadku samochodowym. Jednak tutaj Tecmo wprowadziło niewielką zmianę w stosunku do dwóch pierwszych części, ponieważ w trzeciej części Project Zero Rei przenosi się do nawiedzonej rezydencji podczas snu i akcja gry dzieje się jakby w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest jej dom, gdzie przebywa, gdzie możemy porozmawiać z jej koleżanką Miku, możemy zwiedzić ten dom, możemy wywołać zdjęcia, natomiast w momencie kiedy ona zasypia, przenosi się do, tutaj się to nazywa Manor of Sleep, czyli takiej rezydencji snów, która jest nawiedzona przez duchy. W mojej ocenie Fatal Frame trójka wypada najlepiej, chociaż zakończenie nie jest tak mocarne jak w Fatal Frame 2. Natomiast najbardziej mi się zdecydowanie podobała trójka, chociaż oczywiście gra nie jest pozbawiona wad i wady, które później wymienię, są dosyć znaczące i dla wielu osób mogą stać się taką ścianą, przez którą ciężko się przebić, aby tą grę ukończyć. Podobnie jak w części pierwszej, nasz bohater bądź bohaterka jest wyposażona w aparat fotograficzny, kamerę obscura, która umożliwia nam fotografowanie duchów i tym samym odbieranie im energii. W odróżnieniu od pozostałych części mamy trzech bohaterów tutaj. Wspomniana wcześniej Rei, drugą osobą jest Miku i trzecią jest osoba męska Kei. Warto zauważyć, że każda z tych trzech postaci ma troszkę inny aparat, troszkę inną kamerę obscure, także można powiedzieć, że każdą z tych postaci gra się troszkę inaczej, aczkolwiek nie jest to aż tak różne, że to można powiedzieć, że to zupełnie inna mechanika. Troszkę różnica jest bardzo niewielka, ale oczywiście jest. Autorzy bardzo sprytnie powiązali wszystkie trzy części Fatal Frame'a. Właśnie w tej trzeciej Tormented zbiegają się linie fabularnej pierwszej części Fatal Frame i zbiegają się linie drugiej części Fatal Frame. I tak, o ile Rei jest nawiedzana przez śmierć swojego chłopaka Yu, natomiast jej koleżanka Miku była, nie pamiętam, czy to jest siostra chyba gościa, który się nazywał Mafuyu i który był postacią z Fatal Frame 1, natomiast postać męska Kei poszukuje, właściwie jest związana jest związany ze swoją siostrzenicą Mio, która była jedną z sióstr w Fatal Frame 2. Wiem, że trochę tutaj zaplątałem, ale myślę, że wyjaśniłem dobrze, kto gra, to będzie wiedział. I to mi się, muszę powiedzieć, podobało, ponieważ każda z tych postaci, Mio i Mafuyu, pojawiają się w grze, chociaż są one bardzo epizodyczne role, ale fajnie, że się pojawiają i tak dzięki temu sprytnie powiązano te wszystkie trzy części właśnie w jedną całość, jakby zamykając całą trylogię Project Zero. To, co mi się w grze na pewno podobało, to to, że właśnie gra działa się w dwóch jakby miejscach. Więc mamy pierwsze, to ten dom, czyli mieszkanie, w którym mieszka Rei, bardzo takie japońskie. Jeżeli oglądaliście na przykład pierwszą część Klątwy japońską, nie tą amerykańską, tylko tą japońską, to kojarzycie, że działo się to tam właśnie w takim domu, takim bardzo specyficznym japońskim. Właśnie w takim domu mieszka Rei. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało. Klimat w tym domu jest bardzo taki przygnębiający, bardzo depresyjny. Cały czas pada deszcz, światła są przygaszone. Tak jakby uspokaja
przebywanie w tym domu jakby uspokaja. W momencie, kiedy Rey idzie spać, przenosi się oczywiście do nawiedzonej rezydencji. No i tutaj już jest oczywiście coś zupełnie innego. Tutaj napięcie, poczucie takiej niepewności i strachu towarzyszy nam cały właściwie czas, przez całą grę, w momencie, kiedy przebywamy w rezydencji snów. To, co mi się też podobało, to podobny zabieg, który zastosowano w Silent Hill 4 The Room, gdzie bohater też przenosił się jakby ze swojego mieszkania, które było taką ostoją, spokojem. Przypominam, że tam akurat na przykład naszemu bohaterowi odnawiała się energia, przenosił się do Silent Hill, natomiast w którymś momencie koszmary zaczęły przenikać do jego domu i to miejsce, to jego schronienie stało się też dla niego pewnego rodzaju koszmarem. I tak jest tutaj. W Fatal Frame 3 podobny zabieg zastosowało Tecmo, gdzie to mieszkanie w którymś momencie przestaje być bezpieczną ostoją, a staje się też miejscem, gdzie nawiedzają je koszmary. To, co na pewno warto zauważyć, to to, że Fatal Frame jest straszny. Jest to naprawdę bardzo straszna gra. Nie jest to tytuł straszący przez jakieś tam takie, jak to się mówi, scare jumpy, czy też te gry, które ostatnio są popularne, typu Five Nights at Freddy, czy Slender, czy tego typu tytuły. Jest to troszkę inna szkoła straszenia. Tutaj Japończycy umiejętnie, używając dźwięku, obrazu, odgłosów, powodują, że gracz jest cały czas niepewny, cały czas ten strach gdzieś jest i cały czas czujemy takie ciary na plecach. Owszem, zdarzają się jumpscary, czyli takie sytuacje, kiedy coś nagle wyskakuje, a my po prostu nam się na chwilę serce zatrzymuje. I tutaj mogę powiedzieć jedną ciekawą historię, którą już wspominałem w sumie w rozmowie z Przemkiem, natomiast tak jak mówiłem, no tutaj pewne elementy będę powtarzał, bo no one były oryginalnie, chciałem je powiedzieć, ale powiedziałem, no nieważne, w odcinku z Przemkiem, nieistotne. Sytuacja, w której idziemy pod pewien fragment jest, gdzie idziemy jedną z bohaterek pod podłogą i w pewnym momencie jest taki wrzask, słuchajcie, taki wrzask i pojawia się typowo właśnie japońska kobieta z horrorów poruszająca się na czterech nogach, na czterech kończynach, troszkę tak jak rak, tak na wpół się czołgając. Ja powiem wam szczerze, że myślałem, że tam zejdę. Akurat lubię grać w horrory, kiedy nie ma mojej żony, na przykład jest w delegacji, ja sobie zgaszam wszystkie światła, zakładam słuchawy, podkręcam dźwięki, ja się po prostu odłączam. I Fatal Frame jest jedną z niewielu gier, która potrafiła mnie przestraszyć i potrafiła wprowadzić pewien taki niepokój. Powodowało to, że czasami po prostu zdejmowałem słuchawki, bo już nie mogłem po prostu wytrzymać tego napięcia, cały czas takiej atmosfery zagrożenia, która naprawdę się udziela, muszę przyznać. I jest to, tak jak mówię, troszkę inna szkoła straszenia niż te wszystkie właśnie gry teraz popularne indie, właśnie między innymi Five Nights at Freddy. Ta gra ma za zadanie Was trzymać w tym strachu cały czas, nie przestraszyć Was jedną scenką, która przestraszy Was przez 5 sekund, ale będzie bardzo intensywna. Tutaj natomiast ten strach jest może mniej intensywny, ale jest cały czas odczuwalny. Także zdecydowanie Fatal Frame na tym wybija się bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo podobała mi się też oprawa graficzna i faktycznie trzecia część ma najlepszą oprawę graficzną ze wszystkich Fatal Frame'ów, z całej trylogii Fatal Frame na PlayStation 2. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Grając na emulatorze, tak jak mówiłem już wcześniej, chyba przy drugiej części jest to właściwie Instant HD dla mnie, bo wydanie tej gry tylko z podbitą rozdzielczością już by sprawiło, że ona by wyglądała świetnie. I tak samo jest podczas grania na emulatorze. Podbicie rozdzielczości automatycznie daje Wam to, że ta gra wygląda świetnie. Wygląda bardzo ładnie i można spokojnie grać. Gra posiada niestety pewne wady, które w mojej ocenie są dosyć poważne. Przede wszystkim ogromny, okrutny backtracking, ponieważ gra dzieje się w tej rezydencji snów. Będziemy się po niej snuć
Po rezydencji snów będziemy się snuć w nieskończoność. Zwłaszcza, że często nie do końca wiemy, gdzie trzeba iść. Są takie momenty w grze, parokrotnie się to zdarzyło, gdzie musimy zebrać na przykład 4 przedmioty. Każdy z przedmiotów jest oczywiście w innym miejscu rezydencji. Rezydencja jest duża, nawet patrząc na mapę łatwo się tam pogubić. Właściwie pod koniec gry to non-stop przełączałem mapę i patrzyłem, gdzie trzeba iść, bo naprawdę to jest dosyć skomplikowane, te przejścia pomiędzy tymi pokojami, jest to naprawdę dosyć skomplikowane i zebranie tych 4 przedmiotów, które są w różnych miejscach rezydencji, na dodatek nie wiesz gdzie, one są po prostu rozrzucone, a wierzcie mi, że można się godzinami snuć i tego nie znaleźć, jeżeli nie, na przykład nie skorzystacie z opisu. Natomiast w pewnym momencie, gdy już zebrałem te 4 przedmioty, już zadowolony, i nagle okazuje się, że zniknęło lustro i okazało się, że lustro też jest rozbite na 4 części. No to ja już mówię, no to ja wiem, co mnie czeka. Przez to gra jest bardzo długa, ale ta długość tej gry nie wynika z tego, że jesteśmy zaskakiwani coraz to nowymi wydarzeniami, tylko przez to, że większość czasu snujemy się po tej rezydencji, szukając tych przedmiotów. Jest to bardzo takie żmudne i w pewnym momencie zaczyna to nużyć. Również to, co powiedziałem, ta atmosfera zagrożenia, która się utrzymuje przez całą grę, no cóż, po paru godzinach przestaje już być aż taka straszna i też zaczyna to po prostu męczyć. Ja w którymś momencie już mnie po prostu to tak męczyło, że ściszałem słuchawki, bo już mi się nie chciało tego słuchać, albo zdejmowałem słuchawki, nie dlatego, że się bałem, tylko po prostu już mnie to strasznie męczyło i nużyło. Także w pewnym momencie gra zaczyna być nużąca, zwłaszcza, że tytuł toczy się w japońskim stylu, czyli bardzo powoli, natomiast ciśnienie podnoszą oczywiście duchy, które się pojawiają, ale zanim one się pojawią i gdy snujemy się po tej rezydencji i postacie biegają w tempie, jakby naprawdę chciały, żeby im te duchy jednak tą czachę tam przestrzeliły, czy tam nie wiem coś, także one się tak poruszają, jakby chciały, a nie mogły. To jest bardzo taka gra statyczna, tak? Bardzo to poruszanie jest takie wolne, one tak biegają, te Japonki, jakby po prostu, nie wiem, jakby nie zależało im na ucieczce przed tymi duchami. Ale oczywiście w momencie, kiedy pojawiają się duchy i zaś podnosimy do głowy kamerę, żeby robić im zdjęcia, wtedy faktycznie to tempo jest szalenie przyspieszone, wtedy faktycznie czuć tą dynamikę gry, ale po tym od nowa zaczyna się ten wolny taki, nie wiem jak się nazywa, po angielsku się nazywa pacing, nie wiem jaki jest polski odpowiednik, takie wolne toczenie się rozgrywki. To też może się niektórym osobom oczywiście nie podobać. Po części wadą jest to, że warto znać pozostałe 2 części Fatal Frame'a. Jeżeli ktoś zamierza zacząć od 3. części, no to nie będzie za bardzo wiedział, o co chodzi, tak? Zwłaszcza, że jest sporo tych nawiązań i do Fatal Frame 1 i do Fatal Frame 2, także warto chociażby pobieżnie te obydwie części znać, no a najlepiej oczywiście było w nie zagrać ze zrozumieniem oczywiście fabuły. Poza tym gra, tak jak mówiłem, bardzo straszna. W mojej ocenie ten Fatal Frame jest najlepszą częścią, ale tak jak mówiłem, z pewnymi wadami. Również zakończenie troszkę rozczarowuje. Fatal Frame 2 miała potężne zakończenie, takie naprawdę wow, kiedy się zastanawialiśmy what the fuck. Natomiast tutaj to zakończenie jest słabsze zdecydowanie. Nie jest zaskakujące jak w drugiej części, chociaż muszę przyznać, że ładnie łączą się te wszystkie wątki z tych wszystkich części Fatal Frame i to też oczywiście może się podobać. Słuchajcie, czy dzisiaj warto zagrać w Fatal Frame 3? Jak najbardziej, jest to naprawdę klasyka horroru. Ludzie się podniecają jakimiś tam Five Nights at Freddy i innymi tymi pierdołami, natomiast warto zagrać w grę, która faktycznie straszy. I to jest troszkę inaczej niż klimat w Silent Hillu. Też mi się wydaje, że Silent Hill jest troszkę bardziej w straszeniu troszkę bardziej agresywny. Natomiast Fatal Frame to taka gra, która straszy powoli, ale skutecznie i równomiernie. Dlatego myślę, że warto
w tą grę zagrać. Tytuł jest naprawdę interesujący, z ciekawą mechaniką. Sam pomysł na robienie zdjęć duchom jest naprawdę fantastyczny i gra się w to naprawdę fajnie, szczególnie kiedy wchodzą nam tak zwane frame zero, czy tam to się chyba nazywa frame zero, tak? Czyli takie najmocniejsze strzały z kamery, kiedy już właściwie duch jest przy naszej twarzy, my łapiemy klatkę, kiedy już ma tą gębę rozwartą i na nas mierzy, i to jest wtedy taki najlepszy strzał, najbardziej zabierający najwięcej energii. To sprawia naprawdę ogromną satysfakcję, pomimo nie wiem, tam 20 paru godzin na ukończenie gry. Cały czas to bawi od początku do końca, cały czas tak samo. Tylko tak jak powiedziałem, 20 godzin, z czego 80% przemierzamy ciągle te same lokacje. Zwłaszcza, że pomimo, że zastosowano zabieg, gdzie są trzy różne postacie, każda z tych postaci jest dokładnie w tej samej rezydencji, także przemierzamy te same lokacje każdą postacią po kolei. Całość jest podzielona na 13 godzin, to się nazywa, każdy sen Rey jest nazwany godziną. Jest chyba 13 godzin i wierzcie mi, że po tych 13 godzinach już będziecie porządnie znudzeni. Gra, gdyby była o połowę krótsza, myślę, że jej odbiór by był o wiele bardziej pozytywny. Natomiast faktycznie po 6-7 godzinach tych growych już widzieliście wszystko, już niczym was gra nie zaskoczy. Zaczynacie po prostu ziewać z nudów. No ale cóż, to jest troszkę taka bardziej japońskie podejście do straszenia, gdzie właśnie gry mają być bardzo spokojne, bardzo wyważone, ale mają straszyć w pewnych momentach, jakby podnosząc ciśnienie, natomiast ten stan niepewności cały czas musi się w graczu utrzymywać. Także słuchajcie, jak najbardziej Wam polecam poznanie całej trylogii Fatal Frame. Tak jak mówiłem, ulubiona trylogia mojej żony, ulubiona seria mojej żony. Akurat trójka może nie mówiła, że jakoś jej się tak specjalnie podobała, najbardziej jej się podobała dwójka, ale trójkę też skończyła i mówiła, że też była bardzo zadowolona i faktycznie ten nastrój zagrożenia jest tutaj bardzo widoczny, więc jeżeli lubicie się bać, zagrajcie w coś bardziej głębokiego, w coś bardziej ambitnego niż patrzenie w kamerki, czy misio idzie do Was do pokoju i musicie zapalić światło albo zamknąć drzwi. Wydaje mi się, że tego typu gry straszą bardziej ambitnie, jak to powiedział Przemek w naszej rozmowie, i zdecydowanie Fatal Frame wyróżnia się na tle tych wszystkich ambitnych horrorów. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.